Cześć, to ja Justa, witam Was w nowym odcinku z cyklu Justa Animuje. Dzisiaj dla odmiany będą to takie krótkie instrukcje związane ze sztuką animacji. Na pierwszy ogień idzie pierwsza zasada z 12 zasad animacji i te zasady zostały opracowane, przypominam, przez animatorów ze studia Walta Disneya na początku XX wieku. W trakcie tych filmików będą pokazywane moje postacie lub ujęcia z moich animacji, a ja będę tak troszeczkę tłumaczyć, na czym polega każda z 12 zasad. Zatem ten odcinek z cyklu Justa Animuje będzie taki bardziej ciekawostkowy i zachęcam do oglądania i dzielenia się tymi poradami dalej. Ja przy okazji troszeczkę zastanawiam się nad formą kręcenia kolejnych filmików, bo na przykład w tym wideo jestem bardziej tylko takim lektorem. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dawajcie opinię oczywiście o tym, czy dobrze mnie słyszycie, czy co powinnam zmienić w ogóle w tych filmikach. I skoro tak, to idziemy z tym koksem. Pierwszą zasadą z tak zwanych 12 zasad animacji opracowanych przez animatorów od Walta Disneya jest zasada pierwsza, możemy ją nazwać zgniatanie i rozciąganie. Polega ona na tym, że rysowana przez nas postać zmienia swój kształt w trakcie fazy ruchu. Najłatwiej wyobrazić to sobie na przykładzie piłki, która się odbija, że na początku u góry mamy piłkę, która jest okrągła, a stopniowo jak zbliża się do powierzchni, jej kształt ulega po prostu takiemu rozciągnięciu. Możemy powiedzieć, że jest to takie obrazowanie w animacji tego, jak grawitacja przyciąga nas do Ziemi. Gdy jednak piłka się odbija, znów stopniowo wraca do swojego kształtu. To takie zniekształcanie obrazu potem okazuje się, że daje bardzo płynny ruch, na przykład wtedy, kiedy postać właśnie albo się odbija z miejsca, albo na przykład wstaje z łóżka, idzie, albo ewentualnie kiedy na przykład można ją potraktować jak obiekt wystrzelony z procy. W animacji Walta Disneya z tych nowszych, na przykład Kurczak Mały, film, który jest zrobiony animacją komputerową, metodą komputerowej animacji, jest właśnie fajnie to pokazane w kilku ujęciach, że nasz bohater zostaje poddany takiej sile grawitacji, że w pewnym momencie się rozpłaszcza albo nie. Ta zasada na przykład często jest stosowana w takich animacjach jak Tom i Jerry. Jak na przykład Tomowi i Jeremu działa się krzywda, czyli kocurowi i myszy, to jak na przykład Tom uderzał w ścianę i był z niego taki placek, albo myszka Jerry zmieniała swój kształt, to właśnie mamy do czynienia z tą zasadą. Na mojej prezentacji widzieliście szczura Adama, który najpierw był rysowany szkice, a potem właśnie jego postać. I właśnie w końcowych fazach, kiedy szczur Adam spadał na ziemię, to on zmieniał swój kształt na taki bardziej płaski, a potem stopniowo wracał już do takiej bardziej swojej typowej sylwetki. Na koniec prezentuję Wam również ujęcie z mojej animacji Największy Skarb Świata. Mamy taką sekwencję, że rysica Urszula spada z biurka i ląduje na grzbiecie jamnika Cezara. Albo ewentualnie, kiedy rysica się wspina, również jej kształt ciała ulega zmianie. Widać to na tych obrazkach pojedynczych stopklatkach. W kolejnym odcinku, tym samym odcinku, ale jakby w kolejnej części tego odcinka zaprezentuję Wam kolejną ciekawostkę związaną z 12 zasadami, czyli kolejną zasadę. Oglądajcie kolejne odcinki, przekonacie się, jaka zasada będzie omawiana następnym razem. Zachęcam do oglądania kolejnych odcinków i widzimy się wkrótce.